Przygotuj na zimę pomidory w śniegu. Bez zagotowywania słoików i pieczenia. Takie pomidory można przechowywać przez cały rok bez lodówki. Wyglądają jak świąteczna kula ze śnieżynkami. Umyte pomidory wkładamy do dużych słoików. Delikatnie, żeby ich nie zgnieść. Wlewamy do nich przygotowaną letnią wodę. Poziom wody powinien przykrywać wszystkie pomidory w słoiku. Przykrywamy i zostawiamy na 20 minut. Bierzemy główkę czosnku i obieramy ją z łupinek. Wrzucamy garść ząbków do miksera i miksujemy je na drobne kawałki. Ważne, żeby nie zmielić ich za mocno. Następnie wylewamy wodę ze słoików do garnka. Pod żadnym pozorem nie wylewamy jej do kranu, bo będzie nam potrzebna. Do garnka wlewamy 100 ml octu spirytusowego. Wsypujemy również 100 g cukru oraz 2 łyżki stołowe soli. Mieszamy dokładnie. Następnie wstawiamy garnek na kuchenkę i doprowadzamy wodę do wrzenia. Do słoika z pomidorami dodajemy czosnek. 2 łyżki stołowe na 1 słoik będą optymalną ilością. Do słoików wlewamy przygotowaną wcześniej miksturę z garnka. Napełnij słoiki wodą po sam korek, tak żeby przykryła pomidory. Natychmiast zakręć je porządnie. Wstrząśnij słoikiem, żeby czosnek rozprowadził się równo po całym słoiku. Efekt jest hipnozujący. Jak świąteczna kula, dlatego cała moja rodzina nazywa je pomidorami ze śniegu. Słoiki w trakcie stygnięcia same się konserwują. Można przechowywać je przez 12 miesięcy bez lodówki. Takie pomidory wykorzystuję do zup i sosów. Robicie zaprawy z pomidorów na zimę? Jak oceniacie ten przepis? Przechowuję świeże pomidory przez 2 lata, bez dodatku soli i octu. Nie kupuję już zimą pomidorów. Ten sposób pozwala mi na przechowywanie pomidorów bez lodówki. Letnie pomidory są o wiele smaczniejsze. Zamiast kupować zimowych pomidorów ze szklarni, przygotowuję zapasy z letnich okazów. Do przygotowania potrzebuję około 3 kg świeżych pomidorów. Dokładnie myję je pod bieżącą wodą. Następnie z każdego pomidora wyrywam zielone ogonki. Układam je na blaszce do pieczenia. Pomidory nie mogą leżeć na sobie. Układamy je obok siebie. Następnie wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni. Pieczemy je przez 15 minut. Po tym czasie wyciągam blaszkę z piekarnika i zostawiam na parę minut do wystygnięcia. Przygotowuję duże słoiki. Moje mają ponad 1,5 litra pojemności. Za pomocą łyżki umieszczam pomidory w słoiku. Robię to delikatnie, żeby nie rozerwać skórki. Wypełniam nimi słoik. Zawsze zanim zamknę słoik, robię jedną czynność. Nauczyła ją moja babcia. Dzięki niej konserwy nie psują się. Na ręcznik papierowy nalewam odrobinę spirytusu. Następnie przecieram nim pokrywkę i wejście słoika. Spirytus zabija bakterie, które się na nim znajdują. Zdezynfekowany słoik daje mi pewność, że konserwa nie będzie się psuć. Następnie nalewam do dużego garnka wodę. Na jego dno wkładam kuchenne ręczniki. Są one niezbędne podczas wekowania słoików. Gdy woda zacznie parować, wstawiam do niej słoiki z pomidorami. Ważne, żeby stały na ręczniku. Poziom wody powinien sięgać około 1/3 wysokości słoików. Doprowadzam wodę do wrzenia i gotuję przez około 15 minut. Po tym czasie wyjmuję słoiki i gotowe. Takie pomidory można przechowywać nawet przez 2 lata. Nie mają dodatku soli i octu, więc ich smak nie jest zmieniony. Używam ich do zup, sałatek i dań. Smakują o wiele lepiej niż zimowe pomidory z supermarketu. Słoiki przechowuję w ciemnej i chłodnej piwnicy. Świeże pomidory mam przez cały rok. Jedz winogrona również zimą. Ten przepis pozwoli Ci przechowywać je przez 2 lata bez lodówki. Sezon na winogrona właśnie trwa. Zamiast marnować owoce, przygotuj je na zimę. Ciesz się ich smakiem cały rok. Umyj winogrono dokładnie i oderwij owoce z gałązek. Rób to delikatnie, żeby nie naruszyć skórki. Ja wybrałam 2 rodzaje winogrona, zielone i czerwone. Są teraz słodkie i dojrzałe. Takie owoce bardzo szybko się psują, więc nie zwlekam i zabieram się za pracę. Wrzucam winogrona do dużych słoików. Moje mają pojemność 1,5 litra. Owoce układam warstwami. Do połowy wypełniam winogronami zielonymi i później czerwonymi. Następnie zalewam przygotowaną wodą. Napełniamy słoik tak, żeby owoce były pod wodą. Kolejnym krokiem jest cukier. Wsypujemy do winogron 1 łyżkę stołową. Zakręcamy mocno słoiki. Wypełniamy garnek wodą i wkładamy na dno ręczniki kuchenne. Wkładamy słoiki do góry dnem. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 15 minut. Wyjmujemy słoiki i zostawiamy do wystudzenia. Tak przygotowane winogrona można przechowywać bez lodówki nawet przez 2 lata.
Można cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Wszyscy pytają mnie o ten przepis. Tak przygotowane mięso można przechowywać bez lodówki. Zawsze wychodzi pyszne i soczyste. Do przygotowania słoików potrzebujemy kilogram schabu i kilogram łopatki wieprzowej. Potnij mięso na grube kawałki, które zmieszczą się do słoika. Muszą przejść przez jego otwór. Całe mięso należy pokroić na równe kawałki. Następnie w dużej misce przygotowujemy marynatę. Wsypujemy 40 gramów soli. Na każdy kilogram mięsa powinniśmy dać 10 gram. Następnie dodajemy dużą łyżkę słodkiej czerwonej papryki, łyżkę płatków chili oraz łyżkę czarnego mielonego pieprzu. Całość mieszamy dokładnie. Bierzemy kawałek mięsa i dokładnie obtaczamy w marynacie. Każdy milimetr powinien być pokryty przyprawami. Powtarzamy czynność, aż całe mięso będzie zamarynowane. Słoiki, do których włożymy mięso, powinny być wyparzone. Na dno wrzucamy 2 pokrojone ząbki czosnku, 2 kulki ziela angielskiego oraz parę kuleczek czarnego pieprzu. Następnie wkładamy kawałki mięsa. Upychamy je ciasno, żeby wypełniły słoik. Na koniec wkładamy parę liści laurowych. Czynność powtarzamy, aż zapełnimy wszystkie słoiki. Na dnie dużego garnka układamy kuchenne ręczniki. Ustawiamy na nich słoiki z mięsem. Nie mogą one dotykać dna i ścianek garnka. Dolewamy wody. Powinna ona przykrywać słoik, aż do zwężenia. Następnie doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 3 godziny. Po tym czasie mięso będzie ugotowane i zawekowane. Pojawi się naturalny sos, który sprawi, że kawałki będą soczyste. Tak przygotowane mięso świetnie sprawdzi się na kanapki, do sałatki lub jako zapasowy obiad. Wolne gotowanie sprawia, że rozpada się w ustach. Schab jest soczysty i pełen aromatu. Zawsze trzymam kilka słoików w piwnicy na czarną godzinę. Wystarczy odgrzać w piekarniku, żeby w 15 minut mieć obiad. Gotujesz mięso w słoikach? Podziel się swoim przepisem pod tym filmem. Tak przechowuję kurczaka bez lodówki, nawet przez 12 miesięcy. Nie zajmuje mi miejsca w zamrażarce i jest gotowy do spożycia. To gotowy pomysł na obiad. Do wykonania słoików potrzebuję 2 kg nóżek z kurczaka. Dokładnie je myję i oczyszczam. Następnie kładę na ręczniku papierowym i dokładnie osuszam. Przekładam mięso do dużej miski. Będę je teraz przyprawiać. Na początku wsypuję łyżkę soli. Następnie dodaję łyżkę czarnego pieprzu oraz łyżkę ulubionej przyprawy. Ja wybrałam słodką czerwoną paprykę. Dodaję łyżkę octu i całość mieszam. Dokładnie wcieram przyprawy w nóżki. Odkładam mięso na kilka minut. Przygotowuję parę główek cebuli. Kroję ją na krążki o grubości 1 cm. Myję pęczek pietruszki. Następnie siekam ją na drobno. Przygotowuję wyparzone słoiki o dużej pojemności. Na spodzie układam warstwę cebuli. Posypuję ją pietruszką. Biorę nóżkę z kurczaka i wkładam ją pionowo do słoika. Dokładam kolejne kawałki mięsa. Pomiędzy wkładam cebulę. Wkładam tyle nóżek, żeby słoik był ciasno wypełniony. Zakręcam go mocno. Czynność powtarzam z kolejnymi słoikami. Wypełniam wodą duży garnek. Na jego dnie układam 2 ręczniki kuchenne. Wkładam słoiki z kurczakiem i dolewam wodę. Słoiki w całości muszą być zanurzone w wodzie. Gotuję je na średnim ogniu przez 5 godzin. Po tym czasie słoiki są gotowe. Mięso gotowane w ten sposób wydziela własne soki. Takiego kurczaka wystarczy odgrzać w mikrofali lub patelni i obiad jest gotowy.